Policjant próbuje powstrzymać nietrzeźwą kobietę. Pościg za dwójką bez prawa jazdy. Spektakularna ucieczka i nadzwyczajna pomysłowość policjanta. Podwiezie mnie pan kawałek, ścigam tego gościa. Dzięki. Usiądźcie wygodnie i zostańcie do końca. Będzie się działo. Policjanci z chrudzińskiej patrolówki ścigają skradzione na terenie Austrii Audi, którego kierowca odjechał w trakcie policyjnej kontroli drogowej. Rozpędzony uciekinier kilka chwil wcześniej przybija opony na kolczatce, aż wreszcie swoją jazdę kończy na słupie. Świadkowie zdarzenia zaczynają ścigać z biega i wskazują policjantom, w którym kierunku oddala się mężczyzna. Dzięki ich pomocy funkcjonariusze dostrzegają delikwenta, wykonują gwałtowny skręt w lewo i natychmiast wybiegają w jego kierunku. Świetna współpraca obywateli z policjantami skutkuje szybkim zatrzymaniem kierowcy. 41-latek miał przy sobie kartę płatniczą właściciela skradzionego auta, a badanie narkotestem dało wynik pozytywny. Policjanci prowadzą intensywny pościg za Mazdą, za której kółkiem siedzi kierowca z zatrzymanymi uprawnieniami. Ścigany samochód nie daje za wygraną i kontynuuje ucieczkę po osiedlowym ciągu pieszo-rowerowym. Zbieg przejeżdża wzdłuż przejścia dla pieszych i skręca, by na prostej drodze dokonać czegoś naprawdę głupiego. W tym momencie widzimy, jak kierujący zamienia się z pasażerem na miejsca, by w jego mniemaniu uniknąć odpowiedzialności. Sęk w tym, że mundurowi wszystko widzieli, a pasażer również nie miał prawa jazdy. Mogłoby się wydawać, że to zwykła uliczna kontrola tożsamości. Funkcjonariusz policji podejmuje czynności legitymowania. Dzień dobry, poproszę od panów dowody tożsamości. Jeden z mężczyzn od razu podaje policjantowi dokument, a drugi próbuje zyskać chwilę, aż mundurowy zajmie się przeszukiwaniem rejestru. W tym momencie mężczyzna zaczyna uciekać. Mundurowy nagle zauważa stojące Mitsubishi, podbiega do kierowcy jadącego z córką do szkoły i prosi o szybką podwózkę. Podwiezie mnie pan kawałek, ścigam tego gościa. Dawaj, dawaj, tam jak ucieka. Tutaj, dobra, dzięki. Policjant kontynuuje pościg i dociera aż do dworca autobusowego, gdzie urywa się ostatni ślad. Funkcjonariusz wspina się na niski murek i zauważa faceta skulonego za dużym zbiornikiem. Kładź się na ziemię. Na ziemię, mówię. Ręce do tyłu. Ręce do tyłu. Mężczyzna właśnie powiedział, że już nie będzie sprawiać więcej problemów. Narobił sobie ich zresztą wystarczająco dużo. Funkcjonariusz przeszukuje mężczyznę pod kątem niebezpiecznych narzędzi i innych niedozwolonych przedmiotów. W toku późniejszych czynności okazało się, że 34-letni mężczyzna jest poszukiwany w całym kraju 2 listami gończymi. Nasz sportowiec długo unikał postępowań sądowych, na które był kilkakrotnie wzywany. Teraz proces go na pewno nie ominie i najpewniej trafi za kraty na co najmniej 2 lata. Czy tak było w tym przypadku? Piątki chyba nie przybił, ale na pewno chciał się pościgać. W sobotnie popołudnie w pobliżu wsi Rajec-Jastrzebi policjanci ruchu drogowego postanawiają zatrzymać motocyklistę do kontroli. Kierujący najpierw reaguje na komunikaty policjantów, jednak po chwili dodaje gazu i zaczyna uciekać przed radiowozem. Nie przeszkadza mu nawet fakt, że na pokładzie wiezie pasażerkę. Mężczyzna podczas pościgu porusza się z nadmierną prędkością, wykonując przy tym wiele niedozwolonych manewrów. Ku późniejszemu zdziwieniu funkcjonariuszy kierowca jednośladu był przekonany, że przekroczył dozwoloną prędkość, dlatego chciał uniknąć wysokiego mandatu. W rzeczywistości policjanci mieli tylko kilka zastrzeżeń do jego tablicy rejestracyjnej. Po pewnym czasie pościg przenosi się do wsi Żdar, gdzie uciekinier próbuje swoich sił na polnej drodze. 41-latek zdecydowanie nie zdaje sobie sprawy z niespodzianki, jaką zaraz zafundują mu skutki deszczowej pogody. Na błotnistej, grząskiej drodze para traci panowanie, na szczęście wychodząc z tego bez szwanku.
Na przyszłość polecamy zbić piątkę z policjantami i grzecznie stanąć do kontroli. Będzie przyjemniej. Wracający z rodziną do domu funkcjonariusz śledczy zauważa w lusterku czarnego Superba, który stale napiera na tył ich pojazdu. Na jednym ze skrzyżowań Skoda najeżdża na stojącego na światłach Hyundai'a. Za kierownicą siedzi kobieta, od której wyczuwalna jest silna woń alkoholu. Funkcjonariusz wzywa patrol i prosi kobietę, aby ta pozostała na miejscu do czasu przybycia policji. W tym momencie kierująca próbuje zbiec z miejsca zdarzenia, jednak śledczy próbuje jeszcze wyjąć jej kluczyki ze stacyjki. Niestety bezskutecznie. Do pościgu włącza się kilka będących w pobliżu patroli. Radiowozy próbują zablokować Skodę Superb, jednak kierująca ciągle się wymyka i nie ma zamiaru zatrzymać pojazdu. Pijana skręca w lewo, gdzie po niedługim czasie otaczają mundurowi i zmuszają do zatrzymania. Funkcjonariusze podchodzą do czarnej Skody i zauważają, że kobieta nadal nie chce dać za wygraną. Niechlubna bohaterka całego zamieszania odmówiła również opuszczenia samochodu. Zupełnie jakby nic do niej nie docierało. Tak mocno trzymała się kierownicy, że policjanci musieli wyciągnąć ją z pojazdu, używając środków przymusu bezpośredniego. Badanie alkomatem wykazało aż 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nieodpowiedzialna 30-latka za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Autostradowy monitoring coraz częściej przydaje się w rejestrowaniu niepokojących i niebezpiecznych zachowań kierowców na drogach. Tym razem policjanci dowiedzieli się o mężczyźnie kierującym autem Skoda Felicia, który całkowicie pomylił kierunki jazdy i pojechał pod prąd. Najbardziej zatrważający jest fakt, że mężczyzna prawdopodobnie długo nie zdawał sobie sprawy z tego, co zrobił i jechał w ten sposób aż przez 10 km do końca autostrady. A każdy o zdrowych zmysłach powinien szybko zorientować się, że coś jest nie tak. Środa, na godzinę przed północą, policjanci prowadzą pościg za kierującym, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Funkcjonariusze informują jednostkę operacyjną o zaistniałej sytuacji z prośbą o przysłanie wsparcia. Niedługo później do akcji przyłączają się najbliższe patrole. Uciekinier osiąga prędkości oscylujące w okolicach 160 km na godzinę, cały czas kierując się w stronę czeskiej stolicy. Policjanci wspólnymi siłami doganiają sprawcę całego zamieszania i próbują zmusić go do zatrzymania. Pokraczujemy dalej na Czerniak, jo? W momencie, gdy funkcjonariusze zbliżają się do pojazdu, kierowca próbuje zepchnąć ich z jezdni. Podczas jazdy autostradą zbieg uderza w barierę energochłonną, lecz potem dalej kontynuuje swój desperacki rajd. Cały pościg kończy się na jednej z ulic w Pradze, gdzie pirat zostaje zablokowany przez pojazdy służbowe. Po poddaniu kierowcy badaniu okazało się, że był pod wpływem substancji uzależniających, nigdy nie posiadał prawa jazdy oraz miał zakaz prowadzenia pojazdów. Za popełnione przestępstwa musi liczyć się z karą pozbawienia wolności do lat 8. Jeżeli spodobał się Wam odcinek, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i udostępnijcie film. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym programie.